Przygotowania do konferencji pełną parą. Lecimy odebrać raporty z drukarni. Taka drukarnia na obrzeżach Torunia. Także będziemy nosić teraz wielkie pudła z rampy i będziemy przewozić dzisiaj wieczorem do Warszawy. Konferencja już za 2 dni. Dzień dobry. Przyjechałyśmy po raporty Fundacji Korpus. Mam już w rękach raport z Obywatelskiego Monitoringu Sądów 2022. Dużym komponentem tego raportu jest też raport z monitoringu przestrzegania zasady jawności w polskich sądach. To jest coś, co było dla nas niezwykle ważne podczas pandemii i chwilę po pandemii. Cały czas to monitorujemy. W tym raporcie zamieściliśmy wyniki 5. już monitoringu zarządzeń prezesów sądów, ale też takiego monitoringu, jak ta zasada jawności postępowań przestrzegana jest w praktyce. Już niedługo, za 2 dni konferencja. Za chwilę jedziemy do Warszawy, żeby wszystko przygotowywać. Zapraszam do dalszej relacji. Dojechałam już do Centrum Konferencyjnego ADN w Browarach Warszawskich. Tutaj jutro odbędzie się nasza konferencja. Będziemy teraz z zespołem przynosić wszystkie potrzebne rzeczy, żeby się wszystko dobrze udało. Dziś nasz wielki dzień. Konferencja fundacji, podsumowanie całego roku pracy, całego roku działań, różnego rodzaju badań. Za chwilę wszystko się zaczyna, czekamy na naszych gości. Będą panele dyskusyjne, prezentacja raportów z Obywatelskiego Monitoringu Sądów, monitoringu jawności, a przede wszystkim zagraniczni goście. To jest pierwszy raz, kiedy robimy konferencję w 2 językach z tłumaczeniem symultanicznym, jednocześnie z transmisjami online również w 2 językach. Mamy widzów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, zarówno na miejscu, jak i podczas transmisji online. Wszystkie te nagrania będą również udostępnione potem na naszym YouTubie, więc w późniejszym czasie będzie można też wszystkiego posłuchać. Raz, 2, 3. Wszystko dobrze. Hula. Hula? Będzie Pani zadowolona? A my jesteście po teście już? Tak. Jesteśmy. Wszystko poszło dobrze? No tak, na chwilkę tego wstępu, bo on był jakąś konferencją ma teraz, nie? A. Tutaj proszę bardzo, setupy, tutaj prezentacja, tutaj osoba odzwaniająca się, tutaj mikser na podglądy, tutaj mikser, transmisja w języku polskim, tam mikser, transmisja w języku angielskim. No i jakoś to idzie. Dziękuję. Chcielibyśmy przedstawić wyniki badań fundacji poświęconych pewnemu zagadnieniu, które w czasie pandemii wyjątkowo dla nas było ważne, ze względu na to, że ta zasada jawności postępowania sądowego właśnie na skutek pandemii w Polsce była niezwykle zagrożona. Od 2020 roku monitorowaliśmy to, w jaki sposób ta zasada jest w sądach przestrzegana i alarmowaliśmy o tym, że są z tym zasadnicze problemy. Krótko, pandemia, jawność, sądy, jakieś takie podsumowanie dyskusji. Można powiedzieć, że jawność jest standardem, od którego coraz częściej odchodzimy i regulacje pandemiczne oraz praktyka trochę nas w tym utwierdza. Na konferencji padło
ważne zdanie, że oczywiście jawność nie jest bezwzględną zasadą, możemy od niej odstępować. Powiedziano, że będzie jawny, o ile strona o to zażąda. Zażąda wyznaczenia rozprawy. Trafna konkluzja tylko, że skłania do przemyślenia, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli my już dzisiaj musimy domagać się, musimy żądać jawności, strona musi wyraźnie oczekiwać respektowania prawa, które jakby konstytucja jej gwarantuje. Ja zawsze trochę się obawiam i trochę się cieszę na spotkania, kiedy wychodzę poza tą swoją strefę komfortu, kiedy mam okazję spotkać się z osobami, które nie zajmują się biomedycyną, nie zajmują się wirusologią, nie zajmują się tematyką pandemii, dlatego że wydaje mi się, że wtedy się uczymy. Wtedy się uczymy zarówno my, osoby, które zajmują się tą tematyką, a i osoby z zewnątrz, dlatego że spotykamy się z tą rzeczywistością. To, co mnie przestraszyło, przeraziło dosyć mocno w tych dzisiejszych rozmowach, to był kolejny dowód na to, że pandemia bardzo często jest wykorzystywana do takich bardzo partykularnych celów, co jest nie tylko złe dla spraw, które jest wykorzystywane, ale również dla nas, jako dla społeczeństwa. Z prostego powodu. Pandemia jeszcze się nie skończyła, pandemia może jeszcze mieć nawroty, mogą przyjść kolejne. Jeżeli wykorzystujemy coś partykularnie, tracimy siłą rzeczy zaufanie i miejmy nadzieję, że w kolejnych kryzysach będziemy w stanie troszkę wyjść ponadto i działać jednak dla dobra społecznego. Odczytam Państwu skargę, która wpłynęła dosłownie 2 tygodnie temu do rzecznika, bo obywatele rzeczywiście są niezadowoleni i może warto. Sąd postanowił rozstrzygnąć wniosek o zarządzenie próby ugodowej. Posiedzenie odbędzie się w sprawie w trybie niejawnym. No i obywatel pisze, że nie znajduje uzasadnienia, stanowi to nadużycie prawa. Należy zdać sobie sprawę, że w chwili obecnej zdecydowana większość restrykcji została zniesiona. Bez problemu można zakupić towary w dowolnym sklepie, wyjść do kina, zatańczyć w klubie, ściąć włosy u fryzjera. Tymczasem w przeciwieństwie do normalnie funkcjonującego społeczeństwa stan pandemii w sądach wydaje się obowiązywać bez końca i bez racjonalnych ku temu przesłanek. The annual conference was very interesting for me because there was possibility to share experience from Georgia about our judiciary, but last part of the conference was very impressive for me because I saw so many volunteers here who are very devoted to the court monitoring, and it is very interesting for me, and I will share this experience in Georgia when I go back. I was working at the Georgian judiciary at the Supreme Court of Georgia with the Chief Justice, and I have now opportunity to attend this conference with the name of the Georgian Court Watch, non-governmental organization, and it is very unique and interesting experience for me to have the interaction with the Polish judges and to get to know the judicial system. So it is very interesting for me, and I'm thankful for that chance. It was a great honor for me to be here with Court Watch, and I think you're doing a great job. It's very important for a judiciary, for a judge, to be transparent, and it was very inspiring to be here, to learn something about your system, but also about the situation in Georgia and Ukraine, and I would say good luck. Zaangażowanie, wkład pracy, wkład energii, czasu, który zdecydowali się poświęcić Fundacji Court Watch Polska. Proszę Państwa, zacznę od osób, które dzisiaj nie mogą być tutaj z nami, natomiast mam nadzieję, że śledzą transmisję online i w związku z tym wyczytam ich nazwiska.
Dziękuję serdecznie pani Urszuli Mazurek, Dominice Konopce, Karolinie Gomułce, Wiktorii Piaseckiej oraz panom Wojciechowi Krześniakowi, Adamowi Szalcowi, Łukaszowi Górnemu i Michałowi Szymanderskiemu-Pastrykowi. W imieniu moich wolontariuszy, którzy obserwują transmisję online, dziękuję za brawa. A teraz przejdę do osób, które są tutaj z nami na sali. Chcielibyśmy ich nagrodzić i w związku z tym zapraszam do siebie panią Patrycję Ptaszyk. Panią Halinę Kusz-Twardowską. Panią Oliwię Dykę. Panią Ewelinę Żarczyńską. Oraz panów Daniela Wydmucha, Damiana Błaszkę. Dziękuję. I pana Dawida Mariasika. Witam wszystkich, nazywam się Daniel Wydmuch, jestem wolontariuszem Fundacji Courtwatch Polska. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami kilkoma szczegółami, obserwacjami, jakich dokonałem w trakcie działalności jako wolontariusz. Przede wszystkim wolontariuszem zostałem dla celu. Celem jest oczywiście poprawa działalności polskich sądów. Uważam, że Fundacja robi kawał świetnej roboty i dlatego przyłączyłem się do grona wolontariuszy, a moje ogólne doświadczenia do tej pory są proste. Ludzie bardzo chętnie bardzo często oczekują tego, żeby ktoś uczestniczył w ich rozprawie. Bardzo często dziękują za to wolontariuszom i z jednej strony jest to dla mnie bardzo miła obserwacja, bo człowiek czuje się doceniony za to, co robi, ale z drugiej strony pokazuje to czasem, jak mało osób wie, że może ktoś uczestniczyć w rozprawie razem z nimi, więc wierzę, że tutaj jest jeszcze na pewno dużo do zrobienia. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że główną pochwałę powinni też utrzymać sędziowie, którzy, przynajmniej z mojego doświadczenia, wielokrotnie wykazywali się aktywną postawą, a przynajmniej neutralną, chwalili działalność fundacji i na pewno nie mieli nic przeciwko, żeby na sali był wolontariusz. Tak więc, mówiąc wprost, jestem zadowolony z dotychczasowych doświadczeń i liczę na to, że moja dalsza działalność będzie taka, a także to, że fundacja dalej będzie robić to, co robi najlepiej. Zofia, konferencja od kuchni. Bardzo od kuchni.